Jest to trzecia wymiana oleju w moim samochodzie. Pierwsza po docierce przy przebiegu około 2000 km, druga przy około 10 000 km. Nie ukrywam, że olej moim zdaniem śmierdzi benzyną. Was opowiedzieli, że może być to wina systemu GPF. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Kia Proceed GT, rok produkcji 2023, silnik 1.6, 204 konie, przebieg samochodu 21 000 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza oleju z samochodu rocznego, jest to trzecia wymiana oleju w tym pojeździe. Inicjatorem eksperymentu jest Maciej. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Maciej skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. Na początku dziękuję bardzo za słodki upominek. Zestaw składa się z dwóch próbek. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Ravenol DXG w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 467 km, 15% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Maciej napisał tak. Jest to trzecia wymiana oleju w moim samochodzie. Pierwsza po docierce przy przebiegu około 2000 km, druga przy około 10 000 km. Nie ukrywam, że olej moim zdaniem śmierdzi benzyną. Was opowiedzieli, że może być to wina systemu GPF. Wolałbym jednak to sprawdzić sam i w razie czego mieć podstawę do potencjalnej naprawy gwarancyjnej. Poza dojazdem do lekarza albo na zakupy jeżdżę raczej po autostradach. Najbardziej zależy mi na teście procentowej zawartości benzyny w oleju oraz ocenie jego zużycia. Osobiście stosuję interwały 10 000 km do wymiany, ale punkt pierwszy, olej Ravenol jest chyba dobrym jakościowo olejem. Punkt drugi, poza dojazdem do lekarza albo na zakupy jeżdżę raczej po autostradach. Być może powyższe sprawi, że uzasadniona będzie wymiana co 15 000 km, jak podaje książka serwisowa. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość do oleju świeżego jest następująca: 63,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 10,7 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 161. Porównujemy te wyniki z deklaracją producenta, otrzymujemy różnicę na poziomie 3,5%, zgodność umiarkowana. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 51 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 9,4 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 170. I teraz jakie wnioski?
Po pierwsze mamy sygnały żółto-czerwone, czyli ostrzegawczo-krytyczne stany. W niższej temperaturze zmiana blisko 20%, w 100 stopniach zmiana na poziomie minus 12,5%. Ewidentne sygnały, że olej zdegradował w dość dużym stopniu. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o 2 bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym plasujemy w środku skali. Ogólna jakość oleju jest dość niska, ponieważ plama jest stosunkowo ciemna. Dodatkowo pojawia się zewnętrzny krąg, mogący mieć związek z zanieczyszczeniem odpowiedzialnym za redukcję lepkości. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Obserwujemy kilka parametrów na zielono, kilka na pomarańczowo oraz 2 na czerwono. Stan czerwony, czyli krytyczny, dotyczy degradacji estrów oraz stopnia nitrooksydacji. Redukcja dodatków, stan ostrzegawczy. Jest też kilka sygnałów mogących stanowić potwierdzenie obecności paliwa w oleju, ale nie są to mocne sygnały. Podsumowując, jakość końcowa tego oleju według zbiorczego wskaźnika to 75%. Wszystko wskazuje zatem na to, że zmiana wykonana zbyt późno. Wydaje się, że optymalny kilometraż na wymianę oleju w tym konkretnym połączeniu, czyli ten olej plus ten samochód plus ten rodzaj eksploatacji, powinien zostać wybrany z przedziału 5 do 10 tysięcy kilometrów. Zachęcam do komentowania tych wyników. Moim zdaniem spore zaskoczenie, szczególnie uwzględniając charakter eksploatacji zadeklarowany przez Macieja. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!